Halo, halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poradnika dla powracających Tibijczyków po latach. Mam nadzieję, że dzisiaj również w jakiś sposób będę mógł wam pomóc, dostarczając najlepszą dawkę informacji w mieście. Ale bez zbędnego gadania, oczywiście standardowa kwestia, chciałbym bardzo podziękować za gorące przyjęcie ostatniego odcinka i... Pod ostatnim odcinkiem było dużo feedbacku na temat tego, żebym nie mieszał takich teoretycznych rzeczy dla wszystkich klas i do tego dorzucać gdzieś tam hunty dla Knighta, bo w pełni nie wyczerpuje tematu, jeżeli chodzi o te ogólnikowe rzeczy oraz w pełni nie wykorzystuje tematu, jeżeli chodzi o Knighta, więc postanawiam to rozbić. Będę nagrywać filmy stricte dla wszystkich profesji, tak jak właśnie preje, imbuingi i różnego tego typu sprawy ogólnikowe, oraz będę się skupiać w innych filmach, oczywiście w kolejnych, na stricte Knightie, czyli hunty, miejscówki, EQ, spele, jak wiadomo o co chodzi, profity, nie profity, także żebyśmy mogli ze wszystkiego wycisnąć jak najwięcej się da. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie to, gdy będę rozbijać te filmy. No i oczywiście z jednej i z drugiej strony temat oczywiście będzie wyczerpany. Słowem jeszcze małego wstępu bardzo chciałbym podziękować, ponieważ udało się przebić magiczną liczbę 1000 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. A jeżeli ty, szefie, jeszcze nie obserwujesz tego kanału, zapraszam serdecznie oraz do pozostawienia łapki w górę i sympatycznego komentarza. Na co dzień oczywiście streamuję na Twitchu pod nickiem Strojny, tak jak tutaj na YouTubie, 6 dni w tygodniu, z wyjątkiem piątku od godziny 8. Zapraszam serdecznie. No i co w dzisiejszym odcinku? No... Chyba po tytule i po miniaturce wiadomo, że porozmawiamy sobie o imbuingu, jak można robić, kiedy warto robić, plusy, minusy, koszty, wszystko sobie omówimy. Także mam nadzieję, że tą lekturę sobie przypomnicie, osoby, które już znają temat, oraz dla osób, które nie kumają tematu, no mam nadzieję, że wyniesiecie z tego jak najwięcej. Zapraszam serdecznie. Czym jest imbuing? Imbuing to nic innego jak nasycenie posiadanego ekwipunku, zbroi, armora, broni, plecaka, butów, hełmu, cokolwiek. Gracz w zależności od potrzeb, jakie tutaj chciałby mieć, może sobie wykonać dane ulepszenie, dane nasycenie. Trzeba pamiętać o tym, że trwa ono 20 godzin. W momencie tylko, gdy mamy ten przedmiot w ekwipunku oraz jesteśmy podczas walki, czas schodzi z danego elementu ekwipunku. Analogicznie, będąc w depo, w domku, czy też w miejscu, gdzie nie toczymy żadnych bitew oraz walk, czas takiego nasycenia nam nie schodzi. Gdzie można takie imbuingi robić? W każdym mieście, prawdopodobnie gdzieś niedaleko świątyni, bądź też w świątyni, znajduje się taka maszyna, która nazywa się Imbuing Shrine, obok której właśnie stoję. Można również taki Imbuing Shrine zakupić do domku, oczywiście w item shopie, i na to trzeba wydać tibijskie szekle. Wyglądają one troszkę ładniej. Jedyne czym się różnią takie Imbuing Shrine'y, które są w domku, to tylko i wyłącznie wyglądem. Ich działanie wciąż jest takie samo. Kto może robić nasycenie? Nasycenie pierwszego poziomu, to znaczy imbuing na pierwszy level, może robić każda osoba, która oddała 5 Heavy Old Tomów do Albinusa. Znajduje się on na północ od Thais. Oczywiście mapka jest tutaj pokazana, więc piszemy do niego temple, posiadając oczywiście 5 książek przy sobie. On od nas zabiera te książki i mamy możliwość ulepszania przedmiotów na pierwszy poziom. Na drugi poziom imbuingu może ulepszać każda osoba posiadająca premium account, więc tutaj nie ma co się rozwodzić. Oraz trzeci poziom imbu, najlepszy. Tutaj mamy dwie drogi, w jaki sposób możemy odblokować sobie takie możliwości. No i oczywiście osoba, która zabiła odpowiedniego bossa i tym samym odblokowała sobie dane ulepszenie. Oraz druga możliwość, jeżeli ta osoba chciałaby wszystkie ulepszenia sobie odblokować, musi zabić wszystkie bossy razem z finalnym. Wtedy dostaje możliwość odblokowywania wszystkich imbuingów. Oczywiście jest to jak najbardziej docelowa droga dla wszystkich osób chcących jak najbardziej progresować. Oczywiście tutaj tylko zajawię, będę to w późniejszych odcinkach omawiać. Jeżeli chodzi o te bossy, quest oczywiście nazywa się Forgotten Knowledge Quest. Ile kosztuje nasycenie?
Jeżeli chcielibyśmy sobie ulepszyć dany przedmiot nasyceniem na pierwszy poziom, no możemy sobie tutaj zobaczyć, załóżmy, że jest to Life Leech. Mamy pierwszy poziom, bazowa opłata to jest 5000 Tibia Coinów, aczkolwiek sukces takiego ulepszenia to jest 90%. Nieraz się sparzyłem na tym, że delikatnie przyżywordowałem i nie zrobiłem tego na 100%. Straciłem itemy, straciłem dużo pieniędzy, także nie polecam tego. Wolę już dołożyć te 10 koła i za 15 000 ulepszyć sobie na 100%. Chcąc ulepszyć broni na drugi poziom, oczywiście wybieramy sobie Increed. Tutaj już cena jest delikatnie wyższa, bo jest bazowa kwota 25 000 GP oraz za ulepszenie do 100% szansy dopłacamy 30 000, czyli razem jest to 55 000 GP. Jeżeli sobie nie ulepszymy do 100%, szansę mamy powodzenia na poziomie 70%. No i już wchodzimy w ten najdroższy tryb, oczywiście poziom trzeci. Tutaj bazowa stawka to jest 100 000 Tibia Coinów. Wait a minute. Mamy 50% powodzenia szansy i w momencie, gdy chcielibyśmy ulepszyć to na 100%, dopłacamy połowę, to znaczy 50 000, mamy 150 000 za 100% ulepszenie. Tak tylko napomknę, że oczywiście wszystkie imbuingi, jakie możecie użyć oraz jaki imbuing gdzie można wrzucić, odsyłam was do artykułu, do Tibiopedii, w którym wszystko jest pięknie opisane, link macie w opisie, ja z niego również korzystam do dzisiaj, jakie itemy na jaki imbuing, kto, gdzie, co mogę włożyć, wiecie o co chodzi, wszystko jest pięknie opisane, także zapraszam do tego artykułu. Najważniejszymi imbuingami, jakie będziemy używać praktycznie wszędzie, są to 3 imbuingi. Imbuing na wysysanie życia, imbuing na wysysanie many oraz krytyk. I opowiadając tutaj o tych 3 najważniejszych imbuingach, chciałbym wam pokazać pewien sposób, ponieważ nie każdy o tym wie, a na pewno może wam to zaoszczędzić trochę pieniądza. Oczywiście pierwszy poziom imbuingu jest to koszt 2 gold tokenów. Odebranie zestawu na drugi poziom imbuingu są to 4 gold tokeny oraz na trzeci poziom jest to 6 gold tokenów. W momencie, gdy mamy imbuing na krytyka oraz na mana leecha na trzecim poziomie, na przykładzie imbuingu na trzeci poziom life leecha chciałbym wam pokazać, na czym polega właśnie wymiana gold tokenów na itemki imbuingowe. Weźmy sobie 6 gold tokenów, ponieważ nam to daje możliwość odebrania itemków na trzeci poziom life leecha. Zobaczmy sobie, ile kosztuje 6 gold tokenów na markecie. Jest to koszt rzędu 183 000 GP-ków. I teraz patrzymy sobie, jakie itemy potrzebujemy na imbuing. Oczywiście 25 Vampire Thief, 25, proszę bardzo, już zapisujemy, jest to 36 000 GP. Potem mamy Blurry Pincersy oczywiście, czyli było 36 000 plus 102 000, jest to oczywiście koszt już 138 000 GP. I trzeci poziom, 5 sztuk Piece of Brain Dead. I 5 sztuk to jest koszt 72 000, co wychodzi na to w ogólnym rozrachunku, liczę z pamięci, więc nie wiem dokładnie, było tam chyba 38 plus 72, jest to o człowieku 210 000 GP, jeżeli byśmy kupowali wszystkie itemy na markecie. Jeżeli weźmiemy 6 gold tokenów, które kosztują oczywiście, jeszcze raz zobaczmy, 183, oszczędzamy tutaj około 30 000 GP. Oczywiście, może na pierwszy rzut oka to nie jest dużo pieniędzy, ale gdy tych imbuingów robimy sobie i robimy, uwierzcie mi, że ta gotówka nie ucieka nam sprzed palców, zaoszczędzamy sobie czy to na potiony, czy to na hunta, na cokolwiek. Wiadomo, gdzie możemy sobie przydziadować, to sobie dziadujemy. Teraz sobie pójdźmy z tymi gold tokenami, ja wam pokażę, jaką tutaj formułkę napisać, żeby odebrać itemki na imbuing. Jeżeli nie mamy tego kamienia, który stoi tutaj przed nami, bo on jest nam potrzebny, żeby właśnie do Adventurers Guilds dojść, piszemy He Adventurer Stone. Jest. I powinniśmy dostać kamyk. Ja mam takie 3 przy sobie, więc pewnie już nie dostanę. Idziemy sobie do NPC-ka o nazwie Jana. Piszemy do niej He Trade. I teraz wybieramy, który chcemy imbuing odebrać, jeżeli chodzi o itemki. Ja mam life leecha, czyli wampiryzm. I teraz wybieramy, który poziom imbuingu z tymi itemkami chcemy sobie odebrać. Basic pierwszy, Increed drugi i trzeci Powerful. Ja oczywiście Powerful. No i jest pokazane, że potrzebujemy 6 gold tokenów. Piszemy oczywiście Yes. I dostajemy tutaj
dostajemy 3 itemki, zaoszczędziliśmy 30 000 GP i w ten sposób robimy biznes. Pokażę wam jeszcze na przykładzie Mana Leecha, w jaki sposób powinniśmy odbierać gold tokeny. Tak samo robimy w przypadku krytyka, ponieważ trzeci item na imbu od krytyka i od Mana Leecha jest bardzo tani. Oczywiście mówimy tutaj o Vexclaw Talonie. Jest taniutki w porównaniu do mózgów Braindeada. Oraz mamy Grim Leeche. Również są bardzo taniutkie, więc tutaj nie opłaca się brać 2 gold tokenów więcej, bo zobaczcie, 5 itemów kosztuje tutaj 9000, a my byśmy wzięli 2 gold tokeny warte 60 000. Nie kalkuluje się, prawda? Więc bierzemy sobie oczywiście 4 gold tokeny. Oczywiście też powiem, że musicie sobie sami obliczyć, jak to wygląda na waszych światach. Ja jestem na świecie Bona i u mnie Life Leech nie opłaca się za itemy z marketu, tylko bardziej za gold tokeny. I Mana Leech oraz krytyk bardziej się opłaca za tokeny gdzieś tam hybrydowo z marketem, nie? Także też musicie sobie na własną rękę obliczyć, tak jak ja to zrobiłem za pierwszym razem. Na pewno z tym przykładem możecie sobie to ogarniać. I oczywiście piszemy trade. I teraz Void, ponieważ mana i będzie teraz Inkrite, drugi poziom i oczywiście dajemy Yes. Mamy Silencer Klawy, Row Belty, w ten sposób sobie działamy. No i myślę, że w ramach takiej podstawowej wiedzy temat został wyczerpany. Oczywiście w dalszych postępach, jeżeli chodzi o Knighta, zacznę omawiać te bossy, gdzie odblokowujemy trzeci poziom imbu. Wszystkie już bardziej takie insight rzeczy, będziemy sobie to ogarniać. Na ten moment myślę, że to będzie tyle. Wpisujcie w komentarzach swoje propozycje odnośnie kolejnych tematów na filmy. Bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli zostawiłbyś kciuka w górę, subskrypcję, coś w komentarzu napisał i dał mi to pole do dalszego rozwoju kanału. Jeżeli zostałeś do końca, zmienimy sobie w tym tygodniu. Zostaw hasło #Twitch. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, bardzo ci gratuluję. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku i... sympatyczne kurwa niery.